freedom. We take the battle to them. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie nagramy filmik dotyczący Aleksandra Wielkiego. Przerzucimy sobie go na tapetę, tak jak ostatnio Attylę, żeby przegadać to, jak tutaj mniej więcej ten dowódca wraca chyba pomału do gry, jako oczywiście drugi ten dowódca z piechoty. Oczywiście dopóki nie będzie nowych dowódców piechoty za parę miesięcy, ale no wraca on do gry, tym bardziej, że po buffach z muzeum no wygląda on jeszcze moim zdaniem lepiej przy parze z Liu. Liu, Aleksander to naprawdę już w tym momencie będzie fajna para, bo tak, 10% do obrony, mieliśmy wcześniej redukcję podstawowych obrażeń 3%. Obrona piechoty plus 20% i redukcja podstawowych obrażeń o 6%. Czyli tutaj mamy proporcjonalnie zwiększamy, jakby tak powiedzieć, ten pułap. Więc też tutaj widzimy, co się po prostu pozmieniało. I mi się zdaje, że jeżeli ktoś ma go już zrobionego, nie uważam, że należy w niego inwestować, pamiętajcie, bo to jest dalej dowódca z, jakby tak powiedzieć, sprzed soku. Więc nie inwestował w niego bym złotych głów. No chyba, że ktoś ma naprawdę blisko i chce mieć go na ekspertyzie i parować go z Liu, no to wtedy oczywiście można się na tym zastanowić. Zresztą Aleksander uważam, że tutaj, żeby go, widzicie, żeby go kupić, to musimy wydać 2200 tych monet, czy monet reliktów. Żeby potem to upgrade'ować, no to będą kolejne tam monety wystaw potrzebne, no więc to troszeczkę idzie. No ja sam te monety tak pomalutku zbieram, bo chciałbym odblokować sobie tutaj Attylę, bo będę o niej bardziej myślał. Zresztą ja ją będę, ja już ją będę mógł odblokować, sekundka. Tak, odblokować mogę całkowicie odblokować, bo tam mam Aleksandra, już kumam temat. No to tutaj jakbym odblokowywał Attylę i potem, żeby to boostnąć, no to oddaję odblokuj, a potem, żeby ją zboostować, to potrzebuję 2200. No to źle tam powiedziałem wam wcześniej. No ale no, ja bardziej myślę o tym, żeby tutaj tą Attylę sobie zrobić i mieć, bo Attyla pomalutku mi się zdaje wraca. Nie wszystko zmiany, o których mówili, się zmieniły, bo tak, no Takeda doszedł tam 10% do punktu zdrowia i szybkości marszu kawalerii, ale nie ma trzeciego stage'a Pyrusa. I nie ma trzeciego stage'a do Ryszarda i do Karola Młota. Lecz tak jak widzicie, pojawił się drugi stage Konstantyna. Gdzie no ja uważam, że na tą chwilę ja bym w niego na razie tak nie inwestował. Takie jest moje zdanie. Ale wracajmy do Aleksander. Dlaczego ludzie grają tak często z Aleksandrem w tym momencie? Liu i Aleksander. Dlaczego Aleksander, jakby tak powiedzieć, wraca do jakiejś tam mety? Widzicie, jak mam na 5-3. Nie mam go wyżej zrobionego, ja go tam, że tak potem odpuściłem, bo już dowódcy SOK weszli. No ale przejdźmy sobie po prostu do jego umiejętności. Tarcza 1200, tarcza sojusznik 600, do tego dochodzi współczynnik bezpośrednio obrażeń 1700 może być, redukcja leczenia 30%, czyli jak go zrobimy na fullu, no to tam wzrasta. Plus do tego mamy premię szybkości marszu piechoty i do ataku, oczywiście umiejętność pasywna. To jest kolejny boost przy Liu. Czwarta odsłona, czyli premia do ataku, 40% premia do obrony, to też moim zdaniem jest bardzo fajna rzecz. No ekspertyza tutaj biegłościowa, no robi już moim zdaniem naprawdę fajną robotę. Więc no ten zestaw z Liu Aleksander naprawdę wygląda nieźle. Do tego dojdzie jeszcze atak, redukcja obrażeń, no z muzeum, no ten Aleksander wygląda na papierze bardzo, bardzo ładnie. Naprawdę ja uważam, że wygląda bardzo nieźle i musimy poczekać jak on się jakby tak rozwinie. Chociaż wiadomo, no metą to jest w tym momencie Scipio Liu czy tam Gorgo Liu, więc no sam dowódca naprawdę kawał K2 wchodził, ale no jest jeszcze grywalny. Wiadomo, przypuszczam, że to się troszeczkę zmieni, kiedy wyjdą za parę miesięcy dowódcy piechoty, więc mi się zdaje, że dopiero tam będą jakieś większe zmiany. Jeżeli chodzi o Aleksandra. Aleksander na KVK2 na przykład, ci co tam nie wiedzą albo już nie grali, bardzo często grał w takim setupie, gdzie wykorzystywało się Aleksandra i Songa
czyli grało się typowo pod taki, wiecie, mocnego dowódcę, który długo trzyma, a Isong może robić kapeki naokoło, nie? I naprawdę ja pamiętam, że to był bardzo fajny match, przyjemny po prostu, chociaż wiadomo, że niektórzy grali już na Charles Martel i Song w tamtych okresach, no ale tutaj naprawdę moim zdaniem już wygląda to dużo fajniej. Jako Aleksander, jak zobaczycie sobie talenty, to już wiadomo, nic nie zmieni od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o piechotę, atak we wszechstronność. Zresztą jeżeli on tu na wszechstronności ma też możliwość, że mniej punktów do atakowania barbarzyńców też może wrzucić, no to wygląda, że naprawdę ten Aleksander się rozwija. Słuchajcie, Aleksander na muzeum, jeżeli będzie zboostowany tam powiedzmy do tych wyższych stopni, ta redukcja obrażeń może naprawdę zrobić taką robotę, nie? Dużo ludzi może się, Aleksander mamy go odblokowany, mamy możliwość zrobienia do końca. No ale ja mówię, rzeczowo bym nie inwestował w ogóle złotych główek. Jeżeli ktoś wydaje pieniążki, no to wiadomo, muszę kupować Aleksandra tutaj czekajcie. Może kupować, ja to akurat dzisiaj Atylę sobie podkupiłem, ale Aleksandra będzie mógł sobie kupować spokojnie tutaj ze sklepu za parę złotych, jeżeli na przykład chciałby go zrobić. Myślę, że to jest lepiej niż oszczędzanie główek, więc znaczy lepiej niż dawanie uniwersalnych główek. No ale to różnie od szczęścia zależy, ile dropnie wam tych powiedzmy Aleksandrów, nie? Mi na przykład dzisiaj Atyla dropnęła w postaci 7 główek, więc no różnie to bywa. Ja też tych pakietów nie kupuję przez cały czas, ja tam tą Atylę sobie pomalutku tworzę, żeby mieć ją przygotowaną jak coś do rally, gdzie mogę zmieniać, ale pierwotnie będę grał Nevski, Justynian, czy coś będę potem zmieniał, zobaczymy. Jeżeli chodzi o Atylę, no do Atyli dobrze było mieć Liu na full, no ale dalej czekam na dowódcę, którzy już są pokazani tutaj jeżeli chodzi o zakładkę dowódcy, ale to sobie zostawiłem na późniejszy filmik. Więc no co by tu dużo mówić, więcej Aleksander Wielki z muzeum, z Liu. Mi się zdaje, że wraca do gry, ale jak na jakiś dłuższy okres, nie wiem. Było bardzo długo tak, że na przykład taki setup Aleksander Herlak już potrafił robić bardzo ładnie wyniki na evencie z Lotarem. Nie wiem, czy pamiętacie, mamy Lotara, który tam się boostuje z każdym kolejnym stage'em, tam musimy 3 wykonać próby, żeby kolejny boost odblokować. Czy tam poziom i taki setup jeszcze zanim wyszedł Huo był jeden z takich mocniejszych setupów i piechota wiodła pry w tym evencie. Teraz troszkę się pozmieniało, bo wiem, że kawaleria tam Huo, Nevski też robią dobrą robotę, a teraz na przykład ciekawe jak to będzie wyglądało przy nowym Belizariuszu, przy duelu. No ciekawe to jest. Ale jeżeli chodzi o samego Aleksandra, myślę, że w dobrym kroku idzie, tylko że jedna rzecz, która mnie wkurza, to słuchajcie, no 2200 zablokowanie 10% obrony i redukcję przy starym dowódcy, te kwoty tutaj co oni chcą za wystawę i gdzie nie leci nie wiadomo jak dużo tych monet z wystaw czy reliktów, żeby to farmić, to uważam, że to są chore ceny, nie? Fajnie, że pomyśleli jak rozmawialiśmy na temat dowódców kiedyś nowych, czy starych, że fajnie byłoby coś tam zrobić, zmieniać, ale kurde, dawać im coś tego typu, dawać im po prostu taką opcję, gdzie musimy to naprawdę dużo tego wyfarmić, żeby to popchać wyżej. No, ja uważam, że tu Lilith trochę przegięła i powinna to zmienić, powinna móc graczom, przede wszystkim free to play, lepiej móc rozwijać starych dowódców niż tych nowych, jeżeli oni to po prostu tego nie posiadają, nie? No ale to jest wiadomo, wy dobrze wiecie jak działa Lilith, to jest ich jakby tak powiedzieć opcja, więc no nie będę tutaj się was zanudzał, więc na koniec wam powiem tylko, że zlocik, czy tam spotkanie
przy ognisku. W Rise of Kingdoms no już mniej więcej wiemy co i jak, z czym się je. Dużo macie informacji na prawdziwy Rise of Kingdom Polska, tam będziecie mieli link niżej w komentarzu. Więc zajrzyjcie, żeby wejść i zobaczyć w ankietę lub też wypełnić, kto nie wypełnił. Zlot wstępnie zapowiedziany na koniec czerwca. Dostaliśmy tam pewną kwotę, którą też możecie zobaczyć na Discordzie do wykorzystania na głowę, więc na pewno to będzie rozwiązywane wszystko z głową na takiej zasadzie, że będzie lista osób, potem ta lista osób będzie weryfikowana na takim zlocie. Więc no, będziemy się starać tak, żeby było w jak najlepszym miejscu. Miałem miejscowość też jest dana Warszawa, żeby zorganizować to dla was jak w najlepszym miejscu, tak żeby jeżeli ktoś by chciał zostać z daleka na noc, to też żeby miał możliwość sobie wynajęcia pokoju gdzieś w okolicy lub też niedaleko powiedzmy tego obiektu, który znajdziemy. No i potem jeszcze można się na posiadaniu można się spotkać z resztą ekipy i pogadać, porozmawiać co i jak, więc no uważam, że bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tutaj nam rozwija takie pierwsze spotkanie, później kolejne może być gdzieś niżej, bliżej dla organizujących, no ale zobaczę, będziemy przez cały czas w kontakcie. Więc jest Warszawa, koniec czerwca, prawdopodobnie to może być ostatni weekend czerwca, ale to już jak będzie jakieś oficjalne info, to Snow wam poda, więc jakieś konkrety, no fajnie, jeżeli nam tam przekazuje dobrą kwotę na to wszystko, że możemy to zorganizować, pytanie też jak tam się z daną salą, czy też w miejscu, gdzie możemy zrobić tą imprezę, czy też spotkanie, jak to będzie wyglądać, na pewno jakieś gadżety lead wyślę, czy coś dostaniemy tak dla siebie personalnie, zobaczymy co to może być, więc tyle ode mnie, jeżeli chodzi o Aleksandra. Taki malutki tip, parominutowy właśnie związany ze spotkaniem, z lotem, więc myślę, że przyda wam się. Jak coś, to do zobaczenia. Wspierajcie dalej kanał, rozwijajmy się razem. Na razie, hejo!